Xbox. Jestem wielkim fanem maszynki Microsoftu. Konsole przeszły długą drogę od czarnego konia w konsolowej wojnie do popularności, przez 360, która długo przebijała popularnością konkurencyjne PlayStation, aż do najmocniejszej konsoli na rynku. Nie jestem psychofanem Microsoftu. Lubię obie firmy i obie konsole, ale jak wszystko, każda miała swoje wady i zalety. I tak nastał 2020 rok. To rok, w którym witamy nową generację konsol. Otwiera ją właśnie sprzęt od Microsoftu. Xbox Series X. Sprzęt o potężnej mocy i niecodziennym wyglądzie. Czy Microsoft dowiózł nam kolejną fajną konsolę, z którą będziemy przez kolejne lata? Zapraszam. Xbox Series X ma dość niecodzienną bryłę, prostopadłościaną o podstawie kwadratu o boku 15,1 cm i wysokości 30,1 cm. Jak zapewne zauważyliście, jest dokładnie 2 razy wyższy niż szerszy czy dłuższy. Na przodzie obudowy mamy jedynie szczelinę czytnika, 2 przyciski, jeden do wyjmowania płyty, drugi do parowania padów, wejście USB w standardzie 3.2 i małe logo w rogu pełniące rolę włącznika. Z tyłu komplet wejść i wyjść, z których najciekawsze jest wejście na specjalne zewnętrzne dodatkowe dyski do Xboxa, które będą takimi kartami pamięci XXI wieku. Niestety koszt takiej zabawki jest stanowczo za drogi. Na tę chwilę kosztuje 1000 zł za 1 terabajtowy dysk. Ale dobrą wiadomością jest to, że ceny z roku na rok spadają i pewnie za jakiś czas zapłacimy mniej. Jeśli spojrzymy na Xboxa od góry, znajdziemy tam perforowaną pokrywę z fajnie pomyślanym malowaniem wnętrza otworów na kolor zielony. Pomysł na dość niecodzienną bryłę był dość prosty. W środku mamy spory wentylator, który wypycha ciepłe powietrze do góry. Konsolę co prawda można postawić na boku, ale z racji dobrze przemyślanego odprowadzania ciepła zalecałbym jednak komin. Jeśli chodzi o sam wygląd, Microsoft pozostał wierny minimalistycznemu designowi znanemu z Xbox One X. Dla mnie, jak i przede wszystkim dla Marioli, to dobre posunięcie, bo wygląd konsoli jest neutralny, nie krzyczy spod telewizora, wpasuje się w każdy salon i wygląda poważnie, a nie jak zabawka dla nadpobudliwego dzieciaka. Ci, co mają już 40 na karku, zrozumieją. Cóż znajduje się w środku komina? 8-rdzeniowy procesor taktowany zegarem 3,8 GHz, CPU o wydajności 12 teraflopsów i pamięci 10 GB DDR6. GPU posiada 52 bloki ECU i 3328 jednostek cieniujących. Konsola może generować maksymalnie obraz 4K w 120 ramkach na sekundę. Obsługuje również śledzenie promieni. Jak to się rozkłada w grach, sprawdzę w późniejszym okresie. Na tę chwilę jest tylko kilka gier działających w 4K w 120 ramkach z włączonym HDR-em. Do konsoli dostajemy pada i tutaj nie ma zaskoczenia. Na pierwszy rzut oka zaszły niewielkie zmiany z poprzednim padem. Dość kiepskim pomysłem jest to, że nadal jest na baterię. Co prawda można dokupić dedykowany akumulatorek, ale no właśnie, trzeba dokupić. Za ponad 2 klocki jeden akumulator powinien być w zestawie. Co ciekawe, pad ma wejście USB-C i może działać na kablu, jeśli mamy taki kaprys. Zmieniono lekko wygląd krzyżaka, który teraz jest okrągły jak w kontrolerach Elite. Sterowanie nim jest o wiele wygodniejsze niż poprzednio i łatwiej kliknąć na przykład skos. Zmian doczekały się gripy i triggery, które są pokryte teraz chropowatym plastikiem, dzięki czemu kontroler lepiej leży w rękach. Triggery stawiają większy opór i mam wrażenie, że ich naciskanie jest swojego rodzaju przyjemniejsze. Nowością jest przycisk Share na środku pada. Na tę chwilę uznaję, że jego umiejscowienie jest dość niefortunne, ale to kwestia przyzwyczajenia. Szybkie naciśnięcie zapisuje screen z gry, a dłuższe włącza nagrywanie wideo. Sama funkcja w mojej opinii jest zbędna, w zasadzie do niczego nie służy. W 4K możemy zgrać maksymalnie 30 sekund w bardzo wątpliwej jakości, a przy 1080p czas nagrywania wzrasta do absurdalnych 60 sekund. W mojej opinii jest to funkcja, którą szkoda sobie zawracać głowę. Grając przez pierwsze godziny non-stop klikałem przycisk Share zamiast menu. Z czasem nawyk pewnie zniknie,
świetnie, ale póki co potem musiałem czyścić zapisane klatki na dysku. Tradycyjnie pozostało wejście na słuchawki lub zestaw słuchawkowy. Pad leży świetnie w dłoni, jak i poprzednie wersje. Ogólnie jestem zdania, że pady od Xboxa są najlepszymi od czasów pada w wersji S i podtrzymują ten trend aktualnym designem i ten, dopóki nie sprawdzę, pada od PlayStation 5 w mojej opinii jest najlepszy. Menu konsoli to delikatnie zmodyfikowany wygląd menu z Xbox One. Niewiele tam różnic. Grzebiąc w opcjach pojawiła się funkcja uruchomienia 120 Hz, jednakże pod kątem wyglądu i funkcjonalności za wiele się nie zmieniło. Pochwalić muszę jednak szybkość działania dashboardu, gdzie nawigowanie po nim jest błyskawiczne. Co ciekawe, jeśli mamy w domu poprzedniego Xboxa, to po pierwszym uruchomieniu pobieramy apkę i przez telefon szybko konfigurujemy cały sprzęt. Konsola wrzuci aktualizację, zainstalowane konta, więc w zasadzie przejście na nowego Xboxa trwa zaledwie kilka minut, z których większość czasu zajmie pobieranie i instalowanie aktualizacji. Pierwsze uruchomienie Xboxa i goddammit jakie to jest ciche. Nawet podczas grania w 4K konsola jest niebywale cicha. Design komina sprawił też, że konsola wydziela bardzo mało ciepła, no i co za tym idzie nie uaktywnia wentylatorów w tryb startującego odrzutowca. Od czasów Xbox One X Microsoft ogarnął ilość wydzielanych decybeli przez konsolę w sposób wręcz niebywały. Dodam, że w trybie spoczynku wentylator konsoli nadal pracuje, a ja się dowiedziałem o tym kilka dni później, gdy przypadkowo sprawdziłem ręką, czy się grzeje. Kultura pracy konsoli jest na 5 z plusem. No dobrze, ale jak wygląda granie na Xboxie? I tutaj Microsoft przygotował kilka ciekawych rozwiązań, które wpłyną na komfort użytkowania. Zacznijmy od tego, że dorzucenie dysku NVMe było wręcz genialnym posunięciem, choć spowodowało wzrost ceny konsoli dość znacznie. Co zyskujemy dzięki temu? O wiele szybsze odpalanie gier i mam na myśli naprawdę spory wzrost szybkości, jednak zapewnienia, że gracze zapomną co to loading screeny, wrzuciłbym między bajki. Nowością jest funkcja Fast Resume, która hibernuje od 4 do 6 gier i podczas ponownego uruchamiania odpala je w kilka sekund, dokładnie od miejsca, w którym się zatrzymaliśmy, ale jest tu jeden haczyk, który muszę dokładniej sprawdzić. Przykładowo Minecraft z Game Passa faktycznie odpala się błyskawicznie, ale nie można dołączyć się do gry online. Trzeba zamknąć grę i odpalić ją ponownie, więc funkcja wymaga jeszcze trochę uwagi, ale w grach robionych pod Series X sprawdza się jak na razie bez zarzutów. Ważnym elementem jest kompatybilność wsteczna. Microsoft podaje, że gier działających we wstecznej kompatybilności jest ponad 1000, ale tej funkcji również poświęcę osobny film, gdy bardziej zgłębię w temat. Jednakże większość gier działa na zasadzie emulacji. Jedynie na co możemy liczyć to szybsze ładowanie. Pod kątem upgrade'u grafiki pozostajemy zazwyczaj w oryginalnych rozdzielczościach. Choć część z gier doczekała się wersji Enhanced, które były dostępne już na Xbox One X. Co ciekawe, kilka gier z Xbox One dostało łatki na Series X. W sklepie widzimy je oznaczone literką XS. Przykładowo Gears 5 działa teraz w 4K w 120 ramkach w trybie Versus. W kampanii mamy 4K i 60 ramek, co i tak jest imponujące. Mam nadzieję, że Microsoft będzie podtrzymywał trend ulepszania swoich perełek, podobnie jak Gearsy, ale liczę też na boost gier we wstecznej kompatybilności z klasycznego Xboxa. Ciekawe jest to, że grę kupujemy od razu na dwie konsole, Series X i Xbox One, i z tym wiąże się kolejna nowość nazwana Smart Delivery, czyli kupujesz grę i w zależności na jakiej konsoli ją odpalisz, czy One, czy Series X, dostajesz odpowiednią jej wersję, bez wybierania czy klikania czegokolwiek. Wszystko dzieje się z automatu. Wielkie brawa. Oczywiście jeśli masz obie konsole, nie widzę sensu odpalania gier na starszym modelu, ale jeśli ty masz Series X, a kolega nadal leci na One, nie ma problemu, aby mu grę pożyczyć i też będzie miał szansę pograć. Podoba mi się podejście Microsoftu, bo udało się tu stworzyć całkiem przemyślany ekosystem, w którym gracze mający Xbox One nie zostają nagle odcięci od nowych gier. Jak długo potrwa to growe Eldorado? Nie wiem, ale bez wątpienia w którymś momencie dojdziemy do granicy tego, co może Xbox One i gry przestaną wspierać Smart Delivery. Chyba że Microsoft będzie kombinował i pozostanie wierny funkcji do końca tej generacji,
w co niestety wątpię. Jeśli chodzi o usługi płatne, nadal mamy Game Pass, który daje nam dostęp do biblioteki gier z Xboxa 360, jak i Xbox One. Dodatkowo gry First Party w Game Passie pojawią się w ramach abonamentu już w dniu premiery. Dla mnie to rewelacyjny pomysł, którego Microsoft dzielnie się trzyma. Growy Netflix zapewni nam setki godzin zabawy. Za 55 zł miesięcznie dostaniemy nie tylko dostęp do Game Passa, subskrypcji Gold, ale także i EA Play, gdzie znajdziemy kolejne 86 gier od razu do pobrania. Czy to dużo, czy mało? Zależy. Ceny gier fizycznych wzrosły absurdalnie, a rozwiązanie Microsoftu zdaje się być panaceum na nadchodzące czasy. Jednakże to zostawiam już do osobistego rozstrzygnięcia, czy warto. Okej, ale czy na konsoli czuć nową jakość grania? I tak, i nie. Faktem jest, że gry działają w 4K i 60 FPS i wyglądają fantastycznie, ale to te same gry odpalone na Xbox One X, gdzie też działały w 4K, no ale w 30 ramkach i wyglądały bardzo podobnie. Oczywiście część z gier wspiera śledzenie promieni, których w poprzedniej konsoli nie uświadczymy, ale nie jest to skok generacyjny. Zwłaszcza, że musimy poświęcić 60 ramek na rzecz 30, choć gra pozostaje w rozdzielczości 4K. Jak sprawa wygląda z ray tracingiem? Cóż, to skomplikowana sytuacja, której poświęcę osobny film. Z powodu dziwnych premier konsol w czasach zarazy nie ma zbyt wielu tytułów startowych pokazujących możliwości, takich przy których zrobimy wow. Oczywiście te gry się pojawią, ale trzeba na to chwilę czasu. Owszem, odpalanie nawet starych tytułów jak Forza Horizon 4 w 4K i 60 ramkach robi wrażenie i będziesz się bawił świetnie, ale to nadal nie daje poczucia nowej generacji. Podejrzewam, że przejście generacyjne tym razem będzie dość płynne, znaczy nie zauważymy aż tak dużych zmian, jak w przypadku na przykład klasycznego Xboxa i Xboxa 360. Microsoft dowiózł fajny i przemyślany sprzęt, który zarazem pokazuje spójność całego ekosystemu. Konsola została przemyślana pod to, aby dać masę zabawy dzięki funkcjom, których trudno nie docenić. Do tego płatne usługi, które również sprawdzą się idealnie w tych ciężkich aktualnie czasach. Dużo dobrego mógłbym powiedzieć o Xbox Series X. Microsoft wszedł w nową generację niezwykle przygotowany i widać, że ciężko pracowali na to, aby wyjść naprzeciw graczom na tak wielu polach. Podoba mi się to podejście i mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach czy też latach Microsoft będzie trzymał się swojej polityki, a my będziemy mogli z niej dowoli korzystać.